Czy w Iranie mieszkają Żydzi? Oczywiście, że tak. Znaczy, wiesz, ilu ich jest? Ponad 8 tysięcy. To całkiem sporo jak na dwa kraje, które od 45 lat toczą ze sobą niewypowiedzianą wojnę. W tym odcinku podcastu dowiesz się, dlaczego Iran i Izrael tak bardzo się nienawidzą, a równocześnie, o czym mało kto wie, robią ze sobą interesy. To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Bliski Wschód stanął na krawędzi wojny. Pierwszy raz w historii Iran i Izrael wzajemnie i bezpośrednio się zaatakowały. Najpierw Iran w odwecie za zabicie przez Izrael generałów Gwardii Rewolucyjnej, a potem Izrael w odwecie za irański odwet. Świat na kilka dni wstrzymał oddech, ale trudno nie zauważyć, że te ostatnie dni na Bliskim Wschodzie to tak naprawdę teatr czy pokazówka. Iran wystrzelił drony, które nikomu nie zrobiły krzywdy, a Izrael odpalił pocisk, który nie wiadomo, gdzie dokładnie spadł. W tym odcinku dowiesz się, jak wyglądała najnowsza konfrontacja obu krajów, kiedy tak naprawdę to wszystko się zaczęło i o co chodzi w wojnie Izraela z Iranem. Jest niedziela, 21 kwietnia 2024 roku. Wojciech Cegielski, zapraszam. Pledging revenge tonight, accusing Israel of attacking its embassy complex in Syria. 1 kwietnia Izrael zagrał wabank. Armia przeprowadziła nalot na irański konsulat w Damaszku. W budynku w stolicy Syrii mieli znajdować się wysocy rangą generałowie irańskiej Gwardii Rewolucyjnej, elitarnej jednostki wojska, które w Iranie jest zbrojnym ramieniem samego Ajatollaha Chameneiego. W izraelskim nalocie zginęło 13 osób, w tym generał Mohammad Reza Zahedi, szef jednostki, która odpowiada za działania strażników rewolucji poza granicami kraju, w tym w Libanie i w Syrii. Dla Izraela był to nie lada sukces, bo Zahedi był najważniejszym rangą irańskim wojskowym, który zginął od 2020 roku, czyli od czasu, gdy Amerykanie zabili najważniejszego dowódcę całej Gwardii Rewolucyjnej, człowieka numer 2 w Iranie, generała Kasema Sulejmaniego. W nocy z 13 na 14 kwietnia Iran dokonał odwetu za atak na konsulat w Damaszku. W kierunku Izraela wystrzelono aż 300 dronów i pocisków. Tyle, że zarówno maszyny, jak i rakiety leciały do Izraela kilka godzin. Izrael oraz Amerykanie, którzy mu pomagali, mieli więc sporo czasu, żeby zestrzelić większość dronów. Pociski doleciały jedynie do jednej izraelskiej bazy wojskowej i spowodowały tam niewielkie szkody. Doszło do największej projekcji siły Iranu i takiego przedstawienia. To Jakub Gajda, iranista i ekspert Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego. Przedstawienia, które miało pokazać tę irańską moc, irańskie możliwości, ale przede wszystkim miało ono na celu pokazanie, że Izrael, czy Stany Zjednoczone, czy ktokolwiek inny nie ma prawa w żaden sposób dotknąć irańskiej ziemi, bo tak też był interpretowany przez władze irańskie atak, który został dokonany przez siły izraelskie na cel, który był zlokalizowany w Syrii, czyli na konsulat, w którym zginęła irańska generalicja. Odwet był sprawą oczywistą i Iran dokonał tego, ale dokonał tego właśnie na zasadzie takiej projekcji siły bardziej i przedstawienia, które chciał pokazać całemu światu, dlatego że celem nie było tutaj uderzenie w jakieś czułe punkty Izraela, w jakieś cele strategiczne. Nie było też celem, żeby to uderzenie miało jakieś ofiary śmiertelne, liczne. Chodziło tylko właśnie o to, by świat na chwilę wstrzymał oddech i zobaczył, że Iran jest w stanie
odpowiedzieć. Po tym, co się wydarzyło, Iran ogłosił swoje stanowisko bardzo wyraźnie, że tą sprawę uważa za zakończoną, czyli to uderzenie odwetowe to jest ostatnie działanie, które on zamierzał przeprowadzić względem Izraela. Mówiąc obrazowo, przeniósł tę przysłowiową piłeczkę na stronę Izraela i teraz Izrael musi zadecydować, co z tym fantem zrobić. Na odpowiedź Izraela trzeba było czekać niemal tydzień. Izrael rozpoczął atak odwetowy na Iran, informuje amerykańska telewizja ABC News. W piątek 19 kwietnia nad ranem media informowały, że Izrael miał wystrzelić jeden pocisk w kierunku Iranu. Eksplozję było słychać w rejonie Isfahanu, czyli w miejscu, gdzie znajdują się wojskowe fabryki rakiet. Iran twierdzi, że izraelski pocisk nie spowodował żadnych szkód, a wybuchy to efekt działania obrony przeciwlotniczej. Tym samym po raz pierwszy w historii Iran i Izrael bezpośrednio się zaatakowały. Brzmi groźnie? Może i tak, ale to tylko pozory, bo Iran wystrzelił drony, które nawet nie doleciały do Izraela, a Izrael w odpowiedzi odpalił jeden pocisk, który nie do końca wiadomo, gdzie spadł. Otwarta wojna pomiędzy Iranem i Izraelem jest scenariuszem, który nie jest pożądany przez żadną ze stron. Jeśli chodzi o stronę izraelską, no to ona jest wystarczająco uwikłana w problemy zarówno wewnętrzne, jak i te związane z sąsiedztwem. W bezpośrednim sąsiedztwie Izraela będą nadal działały grupy, które są sponsorowane przez Iran i ta wymiana ciosów pomiędzy Izraelem a Iranem tak naprawdę niczego nie zmienia. Jakub Gajda, iranista i ekspert Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego, to pierwszy z gości tego odcinka podcastu Świat. A już za chwilę dowiesz się najważniejszego. Kiedy wojna Iranu z Izraelem się zaczęła i o co w niej chodzi. Jeśli nie subskrybujesz nas jeszcze, to teraz jest znakomita okazja, by to zrobić. Podcast Świat można znaleźć na platformie podcastowej Polskiego Radia, a także na YouTube i na Spotify. Z kolei na Instagramie i na YouTube codziennie po południu mamy dla Ciebie najciekawszy zagraniczny news dnia. Na wszystkich platformach znajdziesz nas wpisując w wyszukiwarkę Podcast Świat. To jest podcast Świat. The news spread with the speed of the human shout. Shah Farari Shodeh, the people cried. 1979 rok był rokiem, który na Bliskim Wschodzie zmienił wszystko. W rządzonym twardą ręką przez szacha Iranie dochodziło do masowych protestów. Na ich czele stał ajatollah Ruhollah Chomeini, szyicki duchowny, który wraz z innymi konserwatystami sprzeciwiał się nierównościom społecznym i przekształcaniu Iranu na modłę Zachodu. 11 lutego 1979 roku szach uciekł z kraju, a Chomeini przejął władzę. Iran został nazwany Islamską Republiką, na której czele stanęli konserwatywni duchowni, a prawo boskie stało się prawem oficjalnym. Śmiertelnymi wrogami Iranu stały się wówczas Stany Zjednoczone oraz Izrael. Do 1979 roku stosunki między Iranem a Izraelem były bardzo bliskie, ogromna współpraca. Wystarczy powiedzieć, że w 1979 roku, kiedy nastał ajatollah Chomeini... Mariusz Borkowski to były dziennikarz Polskiego Radia i były korespondent w krajach islamskich. To saldo korzystne, czyli Izrael musiał zapłacić za towary wzięte z Iranu $1 miliard. Do tej pory ten dług tkwi. Kiedy dostał się do władzy Chomeini, no to zaczęło się zaostrzanie kursu na początku ideologicznego. Konflikt zaczął się religijny. Kler muzułmański, szyicki w Iranie jest niesłychanie konserwatywny. I oni uważają, że istnienie Izraela na mapie Bliskiego Wschodu jest, no jak powiedzieli nawet tak dosyć drastycznie, rakiem na tkance zdrowej islamu. Bo to Izrael, czy bo to nie muzułmanie? Bo to nie muzułmanie, nie mają nic przeciwko Żydom jako takim, wyznawcom judaizmu, bo to również, prawda, ludzie księgi, chrześcijanie, judaizm i islam, ale oni również wzięli, to wywodzi się z historii Iranu. Kler szyicki przewodził również ruchom ludowym, ruchom społecznym, antykolonialnym. Wiadomo, że Iran w pewnym momencie był pod dominacją częściowo brytyjską, wcześniej carską, potem rosyjską. Krótko mówiąc,
Oni upatrują do tej pory Izrael jako forpocztę kolonializmu, element kolonializmu europejskiego, że to są ludzie Europy, ludzie Zachodu na tkance zupełnie innej kulturowo. I to jest pierwszy konflikt religijny. Drugi konflikt jest oczywiście mocarstwowy. Zarówno Izrael, jak i Iran aspirują do odgrywania wiodącej roli na Bliskim Wschodzie. Rola Iranu znacznie wzrosła po tym, jak de facto po wojnie iracko-irańskiej w latach 80. Bagdad przegrał jakby. I wówczas na mapie Bliskiego Wschodu, poza wielkimi mocarstwami, bo jeszcze trwała zimna wojna, istniało Izrael bardzo silny militarnie, politycznie i finansowo i bardzo silny politycznie Iran, który chciał rozszerzać swoją dominację zarówno przez religię, jak i przez politykę. Trzeci element konfrontacji to jest kwestia broni atomowej. Istnieje coś takiego jak doktryna Begina. Doktryna byłego premiera Izraela, który mówił, że Izrael nie może dopuścić do tego, by ktokolwiek poza Izraelem posiadał broń atomową czy broń masowej zagłady. To było powodem nalotu izraelskiego na iracki reaktor pod Bagdadem Osirak. Zresztą było to dokonane w porozumieniu z nikim innym jak z Iranem. Iranowi było wówczas na rękę, żeby zniszczyć teoretycznie rysujący się początek potencjału atomowego w Bagdadzie, tego nigdy nie osiągnięto. Ale tutaj Iran, kiedy zaczął budować własną broń atomową, zaczął rozbudować własne rakiety, to doszło do kolizji mocarstwowej. Kto komu zagrozi, kto komu ewentualnie może spowodować większe zniszczenia, ale ciekawostka jest taka, że w pierwszej fazie, ponieważ w czasie wojny iracko-irańskiej Izrael po cichu dostarczał broń, części zapasowe do broni amerykańskiej, która była na wyposażeniu Iranu. Co więcej, ponad 100 ekspertów wojskowych i techników pracowało w Iranie po stronie armii irackiej, Teheranu. Mimo że od lat 80., od nastania Chomeiniego, we wszystkich kazaniach kleru szyickiego mówiło się o potrzebie wymazania Izraela z mapy świata, że to jest rak, że to są wrogowie, że oni nie mogą dłużej funkcjonować na Bliskim Wschodzie. Mimo to, na Bliskim Wschodzie, zresztą w innych krajach również funkcjonuje takie powiedzenie i praktyka. Wróg mojego wroga może być moim, może nie przyjacielem, ale sojusznikiem. I to funkcjonowało. W latach 80-88 oficjalna propaganda bardzo gwałtowna, ze strony Izraela również mówienie o zagrożeniu irańskim. Niemniej jednak pomoc Izraela była bardzo duża, ponieważ wyniosła w ciągu 8 lat $0,5 miliarda wartość. Konflikt pomiędzy Islamską Republiką Iranu a Izraelem zaczął się wtedy, gdy rewolucja w Iranie stała się rewolucją islamską, bo pamiętajmy, że ta rewolucja nie była rewolucją islamską od samego początku. Tam były różne siły i różne ideologie, które miały jedną wspólną cechę. Tą cechą była chęć obalenia monarchii, obalenia szacha, ale ta opcja islamska okazała się najmocniejszą i gdy Islamska Republika powstała, gdy sformułowała swoją politykę w wymiarze zagranicznym, wówczas jednym z priorytetów Islamskiej Republiki i rewolucji, bo ta rewolucja wciąż trwa wedle ajatollahów, którzy ją prowadzą, należy przede wszystkim na całym świecie ochraniać muzułmańską społeczność. Społeczności muzułmańskie, które mieszkają pod każdą szerokością geograficzną. Szczególnie te, które są ciemiężone, należy wesprzeć. I to właśnie jest motorem jakby działań Iranu skierowanych przeciwko Izraelowi. Obrona ludności palestyńskiej, która jest również ludnością muzułmańską, wyznającą islam. W latach 90. Iran zaczął zyskiwać większy potencjał i ciekawostka kolejna, w latach 80. jeszcze eksperci izraelscy pracowali ramię w ramię z ekspertami irańskimi nad produkcją rakiet nowej generacji. Między innymi Jericho 2, rakieta izraelska, balistyczna, była na początku wstępnej fazie studiów, była wykoncypowana, jeśli tak można powiedzieć, wspólnie przez ekspertów izraelskich i
irańskich. W latach 90. ta retoryka gwałtownie się zaostrzyła. No bo z jednej strony Izrael uważał, że potencjał irański jest za duży, militarny. Iran zaczął po wojnie z Irakiem rozbudowywać swoje organizacje i toczyć tak zwane wojny za pomocą pośredników. Co to jest? Hezbollah, to jest Hamas, teraz ostatnio się pojawiło Huti w Jemenie. Krótko mówiąc, finansując te organizacje, dostarczając im broń i często inspirując niektóre akcje antyizraelskie, zamachy terrorystyczne różnego rodzaju, prowadził taką wojnę podjazdową. Wojna nie była zadeklarowana między Tel Awiwem a Teheranem. Oba kraje uważały, że ta wojna byłaby wyniszczająca, zbyt kosztowna, ale takie podgryzanie się wzajemne było praktykowane. Co więcej, Izraelczycy zaczęli od lat 90. próbować stopować program atomowy Iranu, zabijając, mordując ekspertów, techników, inżynierów irańskich. W samym Iranie, w Teheranie były zamachy. Odwet za to był próby zamachy na turystów izraelskich, nawet w Tajlandii. Krótko mówiąc, ta wojna podjazdowa coraz bardziej była intensywna. Rozumiem, że taki przełom to jest właśnie ten rozwój irańskiego programu nuklearnego, że to jest ten moment, kiedy Izrael stwierdził, że trzeba zagrać odważniej. Co więcej, Amerykanie również w tym brali udział, bo użyli tak zwanego Stuxnetu, czyli wirusa, który rzeczywiście skutecznie zablokował pracę wirówek wzbogacających uran w Iranie. Izraelczycy zostali zaskoczeni w latach 90. szybkością postępów programu atomowego irańskiego. Okazało się, że stopniowe wzbogacanie uranu, którego końcówką jest uzyskanie uranu, który może być użyty w bombie atomowej i skonstruowanie samej bomby atomowej, co zgodnie z doktryną Begina było niedopuszczalne dla Izraela. Krótko mówiąc, kolejne mocarstwo na Bliskim Wschodzie, czy też w rejonie Azji, pamiętajmy, że i Pakistan, i Indie mają broń atomową. Nie biorą udziału w rywalizacji na Bliskim Wschodzie, ale gdyby się tam jeszcze pojawił Iran, to dla Izraela byłby to duży problem. Ten program atomowy był bardzo szybko rozwijany. Co prawda izraelskie zamachy i również blokowanie tych wirówek spowodowało pewne ograniczenia, ale Irańczycy również zaczęli rozbudowywać swoje podziemne instalacje i obecnie przy okazji tej wymiany rakietowej uderzeń mówi się, że tak naprawdę Izrael nie będzie zdolny do zniszczenia podziemnych instalacji atomowych, które rozbudowuje Iran w sposób niekontrolowany. Co więcej, Iran również zaczyna szybko rozbudowywać swoją broń rakietową. Samoloty, drony i tak dalej, to są dosyć prymitywne środki, niemniej jednak mówi się, a przynajmniej Iran daje do zrozumienia nieoficjalnie, ale już dla prasy bardzo, bardzo wyraziście, że dysponuje bronią hipersoniczną, czyli rakietami, które mogą lecieć z szybkością 8-9 tysięcy, a nawet więcej kilometrów. Pamiętajmy, że odległość między Teheranem a Tel Awiwem to jest 1000 kilometrów. Obecnie ta salwa rakietowa, która została odpalona z Iranu, użyto starego typu rakiet. One leciały zbyt wolno i wykryto je. Gdyby Iran rzeczywiście posiadał broń hipersoniczną, to te rakiety by doleciały zbyt szybko, żeby byłaby skuteczna obrona przeciwko nim. To jest podcast Świat. Najnowsza wymiana ciosów między Izraelem a Iranem jest bezprecedensowa, bo oba kraje po raz pierwszy bezpośrednio się zaatakowały. Ale równocześnie znawcy tematu nie mają wątpliwości. Ani Izrael, ani Iran nie za bardzo się do tego paliły. Po prostu musiały odpowiedzieć. Musimy pamiętać o drugiej maksymie, która jest szalenie ważna na Bliskim Wschodzie. To jest konieczność zachowania twarzy. Można robić wszystko, ale nawet sztucznie, jeśli zachowam twarz, to jest w porządku. Izrael zaatakował, uderzył na konsulat irański w Damaszku. Zginęło tam kilku wysokiej rangi oficerów irańskich. To była utrata twarzy dla Iranu. Zginęli nasi ludzie, wysokiej rangi oficerowie i żeby zachować twarz, musieli dokonać czegoś spektakularnego, odpalić te rakiety, chociaż mimo ich liczby było wiadomo, że te rakiety nie dolecą, że żelazna kopuła i inne systemy antyrakietowe przechwycą, ale odpaliliśmy, czyli Iran
w tym momencie zachował twarz. I symptomatyczne jest wystąpienie ambasadora irańskiego w ONZ. Co on powiedział? Odpaliliśmy rakiety, pomściliśmy naszych ludzi, sprawa jest zamknięta. Więcej już nic nie trzeba. Czyli oni uratowali twarz, zrewanżowali się Izraelowi i na obecnym etapie, jeśli można tak powiedzieć, obie strony mają uratowaną twarz. I na tym cała gra polega. Nie polega na skuteczności, bo większość ekspertów i również Amerykanie mówią, dla Ameryki jest to fatalne, gdyby doszło do wybuchu wielkiej wojny na Bliskim Wschodzie między Izraelem a Teheranem. Dla Izraela również nie byłoby to korzystne, dlatego że to byłby front w Gazie, front w Libanie, gdzie Hezbollah już teraz odpala rakiety mało skuteczne, ale uciążliwe dla pogranicza i co więcej, byłoby konieczność bombardowania celów w samym Iranie, co nie jest takie proste. Samoloty musiały przelatywać nad krajami arabskimi, a kraje arabskie w ramach tego, że wróg naszego wroga może być naszym przyjacielem czy sympatykiem, mogłyby zmienić tą sytuację. Izrael nie graniczy z Iranem. Jakakolwiek wojna mogłaby być problematyczna. Być może nie przegrałby tej wojny, ale byłaby problematyczna. Do tego wszystkiego, do tego obrazu Iran-Izrael, powiedzmy w latach 80., na początku rewolucji islamskiej w Iranie, dołóżmy jeszcze te okrzyki śmierci Ameryce i to, że w Iranie bardzo często w zasadzie to jest używane jako zamiennik Izrael, czy też syjoniści i Amerykanie, że to jest jeden wielki szatan. Z czego to wynika? Z tego kolonializmu? Pierwsza rzecz, poczucie kolonializmu i opresji, że przez długi czas bogactwa Iranu, ropa naftowa była wydobywana w sposób niekontrolowany przez Brytyjczyków i Amerykanów. Praktycznie Irańczycy nie mieli wiele do powiedzenia w sprawie wydobycia ropy, głównego bogactwa. To poczucie wśród społeczeństwa również. Bazy amerykańskie, uprzywilejowanie Amerykanów w czasie epoki Szacha do 79 roku. Druga sprawa to jest religia. Oczywiście mułowie są szalenie konserwatywni i wszelkie wpływy Zachodu, takie forsowanie cywilizacji zachodniej, co spotykało się z oporem z jednej strony kleru szyickiego, a z drugiej strony czynnika szalenie ważnego, burżuazji irańskiej, tak zwanego bazaru. To jest bogactwo i to jest zaplecze, tak naprawdę to jest elektorat. Oprócz tego są jeszcze oczywiście masy, które element religijny tu wchodzi w grę. I trzecia rzecz, która jest szalenie ważna, to jest poczucie zagrożenia. My chcemy być imperium. My chcemy odgrywać dużą rolę. Wiele krajów wspomina swoje dawne epoki. Zresztą Szach do roku 79 sięgał do tradycji perskiej, czyli nie islamskiej. Byliśmy wielcy i chcemy do tego wrócić. I jeszcze trzecia rzecz, żeby być wielkim, trzeba dysponować groźną bronią, czyli bronią atomową. Te trzy elementy sprawiają, że mułowie z jednej strony się radykalizują, z drugiej strony trudna sytuacja, bo Iran jest pod blokadą ekonomiczną częściową. Tam się naprawdę ciężko żyje, jeśli benzynę nie można przetwarzać na miejscu ropy i trzeba ropę eksportować i potem importować benzynę, bo rafinerie nie wyrabiają się irańskie. Naprawdę sytuacja gospodarcza Iranu i ludności nie jest prosta. Było wiele buntów w ciągu ostatnich lat. Żeby utrzymać to społeczeństwo w permanentnym stanie napięcia jakiegoś, i jakiejś wierności doktrynie, to trzeba ten bębenek podbijać. I ten fetysz wielkiego szatana, czyli Stanów Zjednoczonych, małego szatana to jest Izraela i kiedyś mówiło się o Rosji, o ZSRR, mówiło się o tym najmniejszym szatanie. Te elementy doktrynalne są cały czas podgrzewane i kiedy trzeba mobilizować społeczeństwo, to te elementy są używane, bo w przeciwnym razie zaczęłyby się protesty, wznowiłyby się protesty, a gdzie są wzrost cen, inflacja, bieda, żywność, edukacja, zacofanie kraju i tak dalej, trzeba dominować. Po to, żeby te elementy radykalne nie wychodziły na pierwszy plan, szermuje się hasłami i religijnymi, i politycznymi, które mają zasłaniać. Krótko mówiąc, jesteśmy zagrożeni, musimy się bronić przed wrogiem zewnętrznym i te hasła, umiejętnie sączone co piątek z kazań w meczetach, służą pewnej mobilizacji, a przynajmniej nie dopuszczają do radykalizacji społecznej w kierunku lewicowym, oczywiście niekorzystnym dla kleru, społeczeństwa irańskiego, które jest w trudnej sytuacji, pamiętajmy. Czy nie jest trochę tak, że jak popatrzymy na Iran, którym rządzą konserwatywni ekstremiści, jakimi są ajatollahowie, i Izrael, gdzie od ponad 15 lat u władzy jest prawica, która się coraz bardziej radykalizuje, to
Izrael i Iran potrzebują siebie nawzajem, bo ta wojna hybrydowa, ta wojna na słowa powoduje, że władzom obu tych krajów ta wojna po prostu jest potrzebna. Ten wróg, ten zły Izrael albo ten zły Iran jest po prostu potrzebny, żeby ta władza mogła się utrzymać? Oczywiście, obie strony używają dokładnie tych samych narzędzi. Dla Iranu Izrael, gdyby nie istniał, to musiałby wymyśleć Izrael albo kogoś w tym rodzaju, a dla Izraela to zagrożenie irańskie, to zagrożenie tą bronią powoduje, że może bardziej konsolidować społeczeństwo. Operacje wszelkie, bardzo brutalne przeciwko Hezbollahowi, parę najazdów na Liban, również to, co się dzieje w Gazie przeciwko Hamasowi, to wszystko jest tłumaczone straszakiem irańskim. Gdyby sam Hamas funkcjonował, nawet jako organizacja radykalna, ekstremistyczna, ale bez tego wsparcia z Teheranu, byłoby trudno społeczeństwu wytłumaczyć, że musimy poświęcać takie środki i używać tak drastycznych, brutalnych metod, jakich używają w Gazie. Krótko mówiąc, to jest wszystko bardzo dobre paliwo do tych pieców ideologicznych. W Izraelu co więcej. W Izraelu przecież wiadomo, że Netanyahu bez tego konfliktu zarówno z Iranem, jak i w samej Gazie dawno by już utracił stanowisko premiera i stanąłby przed sądem. W Teheranie, gdyby nie było tego straszaka izraelskiego, no to ludność by wyszła na ulicę. Zresztą to się już dwukrotnie zdarzało, kiedy protestowano przeciwko represjom, braku praw demokratycznych, niedostatkom żywności, biedzie ogólnej, zamknięciu kraju itd., itd. Krótko mówiąc, radykalni i konserwatywni ajatollahowie utraciliby posłuch społeczeństwa. I obie strony, ekstremizmy, jak mówi się, potrzebują się nawzajem i to jest klasyczny przykład, tylko że te ekstremizmy zaczynają być nieobliczalne. O ile w latach 80. bardziej umiarkowani mułowie, również w Izraelu rząd był prawicowy, ale nie był skrajnie prawicowy, nie był niewolnikiem sam swoich idei. Teraz podbicie tego bębenka propagandowego może spowodować, że posuną się o jeden krok za daleko. Na Bliskim Wschodzie, obecnie w stosunkach między Izraelem a Iranem, idziemy po krawędzi. I teraz wystarczy niewielki powiew wiatru, żeby zepchnąć oba kraje w niekontrolowany konflikt, którego właściwie oba kraje ani nie powinny sobie winszować, ani tak naprawdę nie życzą, bo wojna jest już właściwie zaprzeczeniem, już nie można uprawiać tej propagandy, jesteśmy zagrożeni, bo wtedy jest już wojna tak naprawdę i właściwie oba kraje mogą bardzo dużo stracić. Oczywiście więcej Iran, ale tak naprawdę Amerykanie wcale też nie będą chcieli popierać ekipy izraelskiej, jeśli ona sama wywoła tą wojnę. Wyraźne ostrzeżenia były prezydenta Bidena w stosunku do premiera Netanyahu, że na tym się kończy operacja. Wyście wygrali, boście strącili wszystkie drony i wszystkie rakiety irańskie, a Iran twierdzi, że sprawa jest zamknięta, ponieważ odpalili tyle rakiet, Izrael się przestraszył, w związku z tym są wygrani. Czyli na razie wygląda na to, że obie strony, co jest wydawać się może paradoksem, uratowały twarz i są wygrane. Mariusz Borkowski, były dziennikarz Polskiego Radia i były korespondent w krajach islamskich, a wcześniej Jakub Gajda, iranista i ekspert Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego, opowiadali o trwającej od 45 lat wojnie Izraela z Iranem i o tym, dlaczego obie strony tak bardzo siebie potrzebują. Ciekaw jestem Twojego zdania na ten temat. Pod tym odcinkiem możesz zostawić swój komentarz. Premierowe odcinki podcastu możesz znaleźć w każdy czwartek na kanale Podcast Świat na YouTube oraz na stronie internetowej Polskiego Radia i na platformach podcastowych, w tym Spotify, SoundCloud i Apple Podcast. Na naszym kanale na YouTube w każdą niedzielę pojawiają się też filmy z niebanalnymi historiami z całego świata, a w tygodniu na YouTube i na Instagramie Podcast Świat o 18:00 dajemy Ci najważniejszy światowy news dnia. Subskrybuj nas na YouTube i włącz powiadomienia. Śledź nas też na Instagramie, komentuj, krytykuj i koniecznie powiedz o nas swoim znajomym. Teraz to wszystko. Ja nazywam się Wojciech Cegielski, dziękuję za uwagę i wracam za tydzień. To był Podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.